Uwielbiam wpadać na pomysły. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie. O Jezu. Jest cały czas noc. Wpadłem już na 2 pomysły i to jest jeden z nich i będę je realizował. Mam nadzieję. No i wziąłem tabletkę na sen, bo nie zasnę. Za dużo się dzieje w głowie. I ktoś się na mnie patrzy. News. Wall Street Journal dotarł do badań, które przeprowadza marka Apple i z których wynika, że Apple pracuje nad technologią, która pomoże rozpoznawać depresję u dorosłych i autyzm u dziecka. Ja teraz posiłkuję się artykułem na Spider's Web, który dotarł do tego, co opublikował The Wall Street Journal. Naukowcy z Duke University we współpracy z Biogen wykorzystują aparaty w iPhone'ach, by rozpoznać autyzm dziecięcy. Aparat rejestruje, jak szybko dziecko traci zainteresowanie tym, co dzieje się na ekranie, jak często odwraca wzrok, etc. Innymi słowy, wypatruje wczesnych sygnałów autyzmu u dziecka, które nierzadko są lekceważone przez rodziców nie potrafiących właściwie rozpoznać symptomów, donosi nam Spider's Web. Jeśli chodzi o depresję, Apple zamierza wykorzystać m.in. to, co już potrafi zrobić, czyli na przykład wykorzystywać sposób mówienia, częstotliwość ruchu, rytm serca i oddechu. Tutaj bardzo przydatne mogą być Apple Watch, które badają takie rzeczy, oraz na przykład analiza snu. Biorący udział w badaniu muszą wypełniać kwestionariusze dotyczące ich samopoczucia, sprawdza się hormon stresu czy kortyzolu. Oczywiście nie wiadomo, czy te funkcje trafią ostatecznie do urządzeń Apple, ponieważ wszystko jest na razie w fazie badań, aczkolwiek brzmi to fascynująco i być może kiedyś komuś przyniesie ulgę albo pomoże rodzicom rozpoznać autyzm na wczesnym etapie. Teraz chciałbym Wam przedstawić swoje figurki, które kupiłem w sklepie 3D, który sprzedaje drukarki 3D, ale też drukuje figurki i później powstają takie małe cuda 3D. Oto pierwsza z nich. Jest to głowa z skrzydełkami i wielkimi stopami. Oto druga z nich. Jest to korpus i głowa kocia z nogami ośmiornicy. Czas na trzecią rzecz, która tak fajnie chrupie. Jest to kotek czarny, złożony z takich małych elementów, które pasują do siebie. I czwarta rzecz to jest postać z Dragon Balla, ale zrobiona chyba na Buddę. Nawet taki wzorek. Posłuchajcie, jaki jest fajny odgłos tego. Prezentuje się tak. Ostatnio kupiłem 3 książki poświęcone autyzmowi i zespołowi Aspergera, które będę czytał w najbliższym czasie. To jest pierwsza. To jest druga. I to jest trzecia. Zobaczcie, jaka gruba. Dajcie znać, czy któraś Was interesuje i chcielibyście omówienie którejś z tych książek na kanale. Oraz czy polecacie jakieś inne? Piszcie w komentarzach.
Au News. Empik wprowadza ciche godziny do wszystkich, podkreślę wszystkich swoich salonów. Ciche godziny są wprowadzone w myśli o ludziach w spektrum autyzmu. Będą obowiązywały we wtorki i czwartki, w każdy wtorek od 11 do 13 i w czwartki od 19 do 21. Wirtualnemedia.pl donoszą, że w sklepach Empik będzie wtedy wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta będą obsługiwani poza kolejnością. I Empik działa wprowadzając te ciche godziny we współpracy z fundacją JIM, Autism Help. Wielkie brawa dla Empiku. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie zerowego, próbnego odcinka show dla ludzi w spektrum autyzmu AU. Zostawiajcie komentarze. Pamiętajcie, że to jest odcinek na próbę, że dużo można zmienić. Ja mogę dużo zmienić. Wy też możecie wprowadzać zmiany, sugerując mi różne rzeczy, tematy, czy jakieś inne rzeczy, które mógłbym wprowadzić, albo może kogo nawet zaprosić. Dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o kulturze, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I życzę Wam dobrego dnia.